dla mnie sprawa żydowska jest sprawą niesłychanie głębokiego wyrzutu sumienia. Niesłychanie głębokiego, takiego nieustającego poczucia niemożności. Nie, po pierwsze, innego statusu. Ja ten inny status czułem nieustannie. To, że jestem uprzywilejowany. I to, co już opowiadałem wiele razy, drukowałem nawet, moja mama lubiła pływać. W związku z tym, a w Lwowie nie ma rzeki, jeździ się na baseny. I taki basen na Zamarstynowie, od nas do tego basenu jest na przedmieściu, między miastem a tym basenem jest getto. I tramwaj jechał przez getto. I ja patrzyłem na ludzi, na ten tłum ludzi na ulicach, jadąc na basen, cały czas czułem, że ja jadę na basen, a ci ludzie tam umierają. Przy mnie się zdawało, że z pragnienia miałem takie. Na końcu tego tramwaju wysiadaliśmy na bazarze, tam był bazar na końcu i mama kupowała wiśnie. Dzieci, patrzę, żydowskie, zagłodzone, patrzyły przez takie kroty z desek. Potem szliśmy na ten basen, więc ja na przykład nie jadłem wiśni, nie kąpałem wiśni. No a potem zacząłem jeść wiśni, kąpać. No i tak jeszcze w dodatku pamiętam, jak przyszedł oddział Niemców z organizacji TOT chyba, z opaskami. Stuknęli, rozebrali się, złożyli w kostki ubrania, weszli do tej wody. No to ja wyszedłem z tej wody. Czułem się strasznie, bo czułem się właśnie wpisany do rasy panów. No takie dzieci uliczne, które do domu mama brała i karmiła jakąś zupą. No i potem je przecież wychodziły, wyganiała, no były to bezdomne dzieci. Taka scena, bawimy się na podwórku i nagle słychać strzał. Od podwórka do ulicy dzieli taka brama, jest taki tunel brama. I ten strzał jest pod samą bramą, więc jest straszny huk. Dozorczyni pyta, a dozorca zamiatał akurat przed domem, a dozorczyni była w środku. Pyta, co się stało? A mówi, nic. Ukrainiec zabił Żydka. I jedziemy pociągiem. W sąsiednim przedziale wybucha awantura o miejsce. Ktoś komuś mówi, że jest Żyd. Pociąg staje w jakiejś stacji większej. Tam ktoś wychodzi, woła milicjanta, bo u nas była ukraińska milicja w Kielcy Wschodniej. Wkracza ten milicjant, bierze tego faceta i wychodzi. I cały pociąg, po prostu nic. Więc właśnie mówię, poczucie przynależności do rasy panów i takiej dzikiej, niesamowitej bezradności. I w rezultacie pretensji do rodziców, że te dzieci wyrzucają. To nie jest tak, że ja nie rozumiałem. Że przecież nie można wszystkich, że to przecież jakoś wybierać, że to było samobójstwo. Ja to wszystko świetnie rozumiałem. Zaraz miałem pretensje.